Dzisiaj zrobimy porównanie różnych rodzajów gliny. Mamy glinę lokalną z wykopu. Ta wygląda na ciemniejszą z jednego miejsca na działce i taka jaśniejsza glina. Mamy glinę czeską i polską spod Białegostoku. Tak, bo to w transporcie się wszystko wysypało. Antyczna biel. A to? Pi. No, troszkę tu mamy masakrę. O, ta się rozerwa. Zobacz. Oj, a ten to się... Oliwka. Oj, to musimy od oliwki zacząć. Dobra. Szkoda. Zacznijmy od tej oliwki. To jest glina do ostatniej warstwy. Tak, za rzadki jest trochę. Dobra. Oliwka. Co? Troszkę Nie, no za to rzadko. wyszła tak jak ta pierwsza. No dobrze. Powoli, dokładnie. A dlaczego powoli? Co to da? Wystarczy, Nie, że możesz- dokładnie. Możesz szybko, ale dokładnie. W miseczkach widać sproszkowaną glinę. Nazywa się biel antyczna. Zobaczymy. No i to jest nasza lokalna glina. Widać, że deszcz pada. No elo. Sproszkowana glina. Jak nalewamy wodę tu? Oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie glina, różne dodatki, piasek. Do niektórych dodaje się zioła, ale tak jest w czeskiej. To zajebista Więcej wody. antyczna biel. Mamy już przygotowane próbki. Dosychają po wczorajszym nałożeniu. Tu na dole jest polska glina, z prawej strony 3 górne to jest nasza lokalna i na samej górze to są czeskie. Te nasze jeszcze nie wyschły, tu są z włóknami lnianymi. Tu widać, że za tłusta glina i popękała. Trzeba będzie ją odchudzić piaskiem. Ale to tylko świadczy o tym, że mamy bardzo dobrą glinę. Tu jest odchudzona piaskiem. Już te pęknięcia są znacznie mniejsze. Tutaj mamy piasek i włókno lniane. Ta część jest gąbkowana, chropowata, widać kamyczki, a ta jest zacierana. Glina nie była idealnie rozrobiona, dlatego są takie nierówności. Tu, gdzie były grudki, są takie lekkie wybrzuszenia. Dobra, niech to sobie poschnie jeszcze. Tu widać, że jest wilgotne. Mamy glinę przygotowaną, dołowaną, czyli moczoną już dosyć długo. Wymieszaliśmy ją dokładnie. Ta ma konsystencję taką naprawdę rzadką. Tą będziemy natryskiwać na początku, pierwsza warstwa. Tutaj mamy glinę już troszeczkę twardszą. Tutaj przesiewamy glinę. Pokaż, co już tam macie. Uważajcie, to jest ostro od spodu. Już się napełniło. No, jest bardzo dużo już taka glina. Jest. Oprócz tego kompresujemy pasami i utykamy. Oraz strzyżemy, utykamy ponownie dziury. Tutaj przygotowaną matę słomianą, trzcinową, przepraszam. No i takerem tutaj mocujemy w miejscach, gdzie jest drewno, żeby glina się lepiej trzymała.
Przecieramy glinę przez sito. Tutaj są resztki, Dobre. kamyki, różne korzenie. Cześć kocie. Co słychać? Aha. No dobra, ty odpoczywasz, a my idziemy do pracy. Przed chwilą no, okazało się, że murarki ogrodowe zaczęły dostawać się ze swoich kokonów i tak bardzo szybko, już bez filmowania, te murarki wyjąłem na zewnątrz. Zobaczcie. O, tutaj jest. Tu jest jedna. Uciekaj! O, przylatują. Szuka domku. Tam z boku, z boku. No dobra. Czas, żeby zająć się przygotowaniem gliny do tynkowania. Tutaj mam dobrze namoczoną glinę. Tutaj mam sieczkę słomianą. Zobaczcie. Glina. No i piasek. Za chwilę w odpowiednich proporcjach będę to wszystko mieszał. Przyniosłem rumianek, koszyczki rumianku. Dodamy do tyłku, żeby ładnie pachniał. Te dłuższe odrzucę. To jest słoma, która została nam ze strzyżenia ścian. Konsystencja jest prawie dobra. Jeszcze odrobinę słomy dodam. To efekt położenia pierwszej warstwy gliny tłustej na nierównym podłożu. Glina popękała, ale moim zdaniem to jest naturalne. Nie martwimy się tym. Następna warstwa będzie bardziej chuda. Jak ci idzie? Dobrze. To dobrze. Tutaj mamy świeżo położoną drugą warstwę. Widać niewielkie spękania. Glina powoli schnie. Ja będę nakładał drugą warstwę gliny na tym fragmencie, który tutaj widać. Po lewej stronie jest to druga warstwa nałożona wczoraj. W miejscach, gdzie była bardzo duża grubość gliny, pojawiły się pęknięcia, ale już są nie tak duże jak wcześniej. Tak wygląda efekt wykonanej przed chwilą pracy. Będę używał pacy, takiej z zaokrąglonymi końcami kielni.
i takiej pacy z ząbkami, żeby na koniec jeszcze tworzyć taką warstwę przyczepną. Przed nakładaniem kolejnej warstwy trzeba ścianę zwilżyć, żeby nie wyciągała wody z gliny. Nie jest to ostatnia warstwa, więc celowo ściany nie wygładzam. Tak idealnie. Nawet ją właśnie teraz trochę pozamkuję. Tutaj jest przetarta glina. Jaka konsystencja. Nie kupy. Kupa ma konsystencję nieco inną. Zależy zresztą, co się wcześniej jadło. Dodamy tutaj włókno sporo. Włókno lniane. Dodamy tutaj jeszcze nagietka. Chcę, że chyba nie dodamy, dlatego że są zbyt grube. Będzie to wkurzać mnie. Jak będę nakładać cienką warstwę, to jednak nie był dobry pomysł. Nie było to przemyślane. Rumianek. Mielon. I dodamy trochę lawendy. To już ostatnia warstwa gliny. Musi być ułożona równo. Będę ją wygładzał. To jeszcze są różne nierówności niestety, które będę starał się wyprowadzić. Trzeba spryskać dobrze starą ścianę. To jest taka paca japońska, taka malutka. A to efekt końcowy. Oczywiście ściana jest jeszcze wilgotna, właściwie mokra. Musi wyschnąć.
Tak wygląda struktura. Widać ziarenka piasku, ale bardzo delikatnie. A tak wygląda po wyschnięciu.